कैमरे में घुसता जैसे हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा चार्ज शो का होते दंगे चलती लाठी हमने No to witamy z Darjeeling. Darjeeling, It's traffic. It is actually, huh? Very traffic. It is big time. Jesus, we like 4 kilometers, 1.5 hours or something. We just got out from the transport because it was impossible. We were hungry as hell, no breakfast, nothing. So we just got out, jumped to the first restaurant here. And yeah, we need still to find the transport to Gangtok. Another 5 hours. Anyway, let's take a look how it looks outside here. So that's where we are, that's the main street in Darjeeling. So you can imagine why there is a traffic, And in the city itself it's like almost 800,000 people living. So that's crazy actually. No to i wjeżdżają pierożki, momo z kurczakiem plus zupka eleganto. Czy zaraz będzie miała smażony ryż? Dobrze jest. To właśnie ten pociąg. Zadymił trochę. Ze 3 czy 4 przyjechały, odkąd byliśmy tutaj w korku. Spoko. Dobra, zobaczmy sobie na szybkiego ten Darjeeling, bo idziemy znaleźć następny pojazd. Niby 15 minut piechotą. Tutaj chyba zajezdnia dla tych pociągów. Raczej na pewno. Zobaczcie tutaj. Parę lokomotyw stoi. I to miasto wygląda tak. Spoko, ładnie usytuowane, naprawdę. Tutaj też ten styl noszenia. Tutaj wszędzie postój tych taksówek zbiorczych. W każdej miejscówce tu w mieście jest odpowiedni postój do konkretnej lokalizacji. Kocioł tłoczno tutaj grubo, co? Ludzi pełno, samochodów pełno, a miejsca nie ma, o proszę. Centrum miasta. Ten jak się. To sytuacja jest taka tutaj na tym całym bajzlu, że nie ma już transportów do tego Gangtoku, gdzie chcemy przejechać się, ale zbieramy tu ekipę i pewnie wynajmiemy sobie prywatną taryfę, bo nie ma innej opcji w tym momencie, nie? Wszystko już wyjechało. Więc zobaczymy, tu koleżka już działa. Oby, bo nie chcemy tutaj zostać na noc, w sumie strata czasu. Chcemy więcej czasu być tam, na miejscu. Dobra, zobaczymy co się urodzi. No to mały update'ik. Jesteśmy jakieś 50 metrów za rogiem. Dostaliśmy namiar na samochód, tylko musimy go znaleźć. Zebraliśmy się w 6 osób już, nie? Żeby wynająć pojazd i chyba 5 krzyczeli. 5000 za przejazd do Gangtoku. Zobaczymy jeszcze, tu koleżka się targuje. Ale dobra, tylko znajdźmy tu samochód. One się ciągną gdzieś tam jeszcze. No dobra, udało się. Jesteśmy w środku. W Toyocie nowi. Z przodu tutaj dwójka, po środku my. Tam z tyłu ekipa. Hello guys. Friends from Rajasthan. Nice to meet you guys. So we stuck together. We stuck together for the next few hours. Tak to wygląda. Postój na herbatkę. Widoczek.
Rewelka. Co się wydarzyło? Chłopaki się dogadali z kierowcą 4,5 tysiąca na 7 osób, czyli wyszło po 643, tak? Dobrze mówię? Od osoby. Czyli nie tak źle. Tą taksówką zbiorczą miało wyjść 5 stówek, nie? Wychodzi, że mamy 2 osoby mniej w samochodzie, lepszy komfort za niewielką dopłatę, elegancko, zajebiście. Dobra, już mamy niedaleko do Skimu, jakieś 30 km do granicy, ale tam musimy jeszcze pozwolenie sobie załatwić. Tak jak wspominałem, obcokrajowcy muszą mieć pozwolenie na wkroczenie na terytorium Sikimu. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No a tak wygląda na zewnątrz tutaj. Nie dziwnego, że korki, bo tu parkują wszędzie i z 2 linii robi się jedna. No dobra, witamy. Hello everyone. Again the same, yeah? Okay, so we arrived to Gangtok finally. Just checked into the hotel, that's it. We just dropped the things and got out. It's 20 to 9. So we're going to eat something only today, maybe walk around for an hour top, and that's all. And we're gonna start tomorrow, yeah, because we are exhausted. Dobra, pierwsze spojrzenie wieczorem na Gangtok. Bardzo tutaj żywo to wygląda. Like lively, very lively. A tu jest centrum, chyba ich główny deptaczek tutaj. Restauracje, sklepy i wszystko w tym stylu. Spoko tu wygląda. Zupełnie inaczej niż te wszystkie miasta, co widzieliśmy do tej pory. I kurna, tak looking around, it's relatively clean, no? It looks really nice. I like it so far. I like it. W porównaniu do tych innych miast, co byliśmy, to kurna tutaj naprawdę jest super inaczej, fajnie. Podoba mi się ten Sikkim na dzień dobry. To zaczynamy ze street foodem tutaj. Beef kebabczyk wejdzie i jakaś buła też. Będzie dobrze. Dobra. I wchodzi taka buła tutaj. To nie buła, to jakiś naleśnik smażony i kawałek bifa. I to wszystko za 50 rupii. Kurna, elegancki deal. I kurna, zobaczcie, tutaj jedzą wołowinę. W ogóle wszędzie w Indiach, nie, to święte krowy i tak dalej, nikt nie je wołowiny, a tutaj mamy wołowinkę, kurczę. I to za taką cenkę elegancko. Spróbujmy to. Z ostrym sosem. Chodzi dobrze. I ostre. To? Jak gyoza. Może być. Prób. Dzisiaj na street foodzie lecimy. Teraz mamy naleśnika, rolkę taką z serem. Podejrzewam, że z panirem. Teraz zobaczymy, jak to wjeżdża. Rolka jest dobra. Już wcześniej jedliśmy podobną. Jest zajebista. 70 za sztukę. Dobra, i wracamy do tego centrum całego. Jutro pewnie tutaj ruszymy w te rejony zobaczyć bardziej, co tu się dzieje. Dzisiaj tylko tak na szybkiego. Trzeba plan ogarnąć na jutro i wyspać się porządnie. Ej, dzień dobry, Kurisiu. Dzień dobry. Czas na pobudkę, idziemy coś zjeść. W sumie jak zwykle, kurna, na tym wyjeździe jesteśmy w miarę później niż oczekiwaliśmy. A w sumie jest przed 9 jeszcze, nie? Ale my tu najpierw zjemy, a później ogarniemy tutaj pojazd na dzisiaj. To będzie ta miejscówka. Dobra, szukamy restauracji najpierw. No to trafiliśmy w miejsce na śniadanko. Lokalnie, bardzo lokalnie. Parę potraw mają, tylko kawkę też właśnie poszła. I zjemy tradycyjne tutaj chow mein i smażony ryż, klasyczek śniadaniowy. I w trasę. Będziemy się kręcić w okolicy miasta tylko, żeby wyjechać do innych regionów tutaj. To potrzebne jest następne pozwolenie. A właśnie wracając, bo wczoraj nie powiedzieliśmy. Pozwolenie tutaj załatwiliśmy szybko. To się nazywa
Inner Line Permit, coś takiego, dobra. W 10 minut trzeba było dać paszporty, wstawili stempel do paszportu również, że można poruszać się po Sikimie. Szybko, prosto i łatwo, nie trzeba było latać po jakichś urzędach, wszystko na granicy prowincji, więc luzik, jakby co, to otwarci są od 8 do 8. No i dobra, ogarniemy te śniadanko i ruszamy dalej. A właśnie, Sikkim, nie? Ciekawa historia tutaj jest, nie? Bo należy do Indii 50 lat, od 1975 roku. Dlaczego tak się stało? To było niepodległe królestwo, no i sporo czynników na to wyszło, nie? W 1973 zaczęło się powstanie ludu, powiedzmy, nie? Ludzie wyszli na ulicę, bo nie podobało im się panowanie króla, które było absolutne i tak dalej, i tak dalej. No i tam król poprosił Indię o interwencję tutaj wojskową, żeby rozproszyć zamieszki. I tak się stało, aczkolwiek głos ludu był silny, że doprowadziło 2 lata później, w 1975 roku, do referendum i ludzie zdecydowali, że dołączą do Indii jako 22 stan. No i w tym roku mamy właśnie rocznicę 50. Ciekawostka taka na temat Sikkimu. No i tak jedzenie wygląda. Tutaj chow mein z chickenem, a chuma smażony ryż z chickenem. A ile to kosztowało, to wyskoczy tu na dole, jak się dowiemy. Elegancko, update'ik, 200 za ten posiłek, kurna, zajebiście. 2 porcje plus 2 kawy. Kurna, bajecznie. No dobra, wyjechaliśmy z miasta, jesteśmy teraz po drugiej stronie góry. Dotarliśmy do takiej miejscówki, tutaj. A o co z tym chodzi? Jest to monastyr buddyjski, do którego teraz musimy się przedostać. Za jakiś kilometr chyba pod górkę jeszcze. Spoko. Ale tutaj wiadomo, można kupić jakieś pierdółki, inne rzeczy. Dobra, śmigamy. Tutaj trzeba się pewnie zarejestrować jak zwykle. Wzięli, zrobili zdjęcia paszportów, tego permita tutejszego ILP chyba, czy jakoś on tam się nazywał. Inner coś tam permit. O! W ogóle pierwszy tutaj klub snookerowy. W Tajlandii ich pełno, tutaj jak na lekarstwo w sumie. Pierwszy jaki widzieliśmy. Dobra, ale idziemy zobaczyć ten monastyr. To jest chyba największy tutaj w okolicy. Tam wyżej właśnie to jest to. I tu wszędzie są jakieś knajpy i hotele w okolicy. O, a ogólnie to tam właśnie jest Gangtok. To całe miasto. Rewelacyjny widok tu na nie. Fajnie, fajnie. This one I think, huh? That's the main entry. Aha. So this is it. That's the Rumtek Monastery. No ładnie to wygląda. Kwatery mieszkalne mnichów tutaj. O co chodzi z tymi pieniędzmi? Chyba muszą wrzucić nam na dach, he? Good person gave us a coin, thank you very much. Okay. Oh! First shot, very good. That's gonna be the lucky day. Młody mnich. Miejscóweczka spoko, nie? Właśnie tam jest widok na Gangtok. Ten hotel tylko trochę tutaj przeszkadza. Tam jest główna hala do modlitw, ale niestety nie było można wejść i ponagrywać, więc obeszliśmy spoko, nawet tak bardziej wytonowane kolory. W sumie to jest pierwsza nasza świątynia z tybetańskiego buddyzmu, nie? Bo w Tajlandii jest srilankański, trochę inaczej. Co tu jest najciekawsze? Pierwszy w życiu sakralny obiekt, który widziałem, jest chroniony przez wojsko. Normalnie wszędzie są. Na każdym rogu na górze, przy wejściu w ogóle. Ciekawa historia.
spoko. Przed chwilą mieliśmy herbatkę, pogadałem sobie z mnichem. Kurna, kozacki koleżka. Powiedział mi różne historie tutaj związane z różnicami buddyzmu i tak dalej, i w ogóle o życiu, o podróżach i tak dalej. Nie, no, bardzo przyjemna rozmowa. Mieliśmy właśnie teraz ruszać w podróż do następnej miejscówki, ale wychodzi na to, że będzie lipeczka, bo to już zaczęło kropić, więc zobaczymy, przesiedzimy, bo tu burza się zapowiada. Mam nadzieję, słychać, nie? Mam nadzieję, że za długo to nie potrwa i ruszymy dalej, nie? Dobra, na razie. Kurna, zimno. Zatrzymaliśmy się gdzieś po drodze. Przestało padać, nawet się troszkę rozjaśniło. Ruszyliśmy w trasę. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi, pośrodku niczego i zaczęło napierdzielać znowu deszczem. Kurna, ale zimno się zrobiło grubo. No ale zatrzymaliśmy się, przynajmniej jakaś miejscówka z herbatą ciepłą. Jakąś zupkę się opierdzieli, żeby rozgrzać się, bo no nieprzyjemnie się zrobiło. No i chyba na dzisiaj to będzie tyle z tego zwiedzania. Chyba zawiniemy się z powrotem do hotelu i tyle. We found that they had on the menu Tongba, which is the local millet wine. So we're gonna try this one. Actually we have to wait another 5 minutes to set it, they said. So in this barrel is this wine, and after that there is hot water to follow it with that. It's the speciality of Sikkim. It's actually very strong smell from this one. It smells like yeast. I can smell the vinegar. Vinegar? The coconut vinegar. She can smell the coconut vinegar. I can smell it. Coś nowego się nauczyliśmy. Cały czas się dolewa ciepłej wody do tego. Gorącej wody znaczy się. To w ogóle nie nabiera ciepła w środku. Troszeczkę tylko, nie? Ciepło się unosi na górze, a pije się z dołu. Tam jest ciągle taka dosyć przyjemna temperatura do picia, nie za gorąca, nie? Powiedzmy, że bliżej zimnej niż ciepłej, nie? Mimo że się wlewa gorącą wodę. Ciekawy pomysł i to dobrze smakuje. Dobra, sytuacja jest dalej, już jest wieczór praktycznie. Ciemno za oknem, deszcz dalej pada, ale już wygląda to lepiej niż było. No ale wyszło tak, że zjemy tu kolację i zamówiliśmy dodatkowo nepalskie żarcie. Teraz dla odmiany nudelki. Tukpa to się nazywa, z wołowiną. Co jest w Indiach rzadkością, ale jest wołowinka tutaj, nie? Dobrze. Na starcie jest ostre, ale jest dobre. Jest kurna, bardzo dobre. Nudelki tak wyglądają, pięknie. Kolejny plus dla kuchni, kurna, tutejszej. Jest absolutnie dobra. Thank you very much. Hej, trafiliśmy do takiego miejsca na śniadanko. Te roti są rewelka. No to jak widzicie, jesteśmy już w trasie i zaczęliśmy tutaj w mieście od jednego z viewpointów i wygląda tak. No pogoda jest obiecująca, ale wczoraj było identycznie. But it looks nice. Great spot. So we're going a little bit. We have 60 something km now. We're going outside the town. Tam i dotarliśmy. Mamy tam widoczek już. Się nazywa Buddha Park, jakieś niecałe 70 km od Gangtoku. Przyjechaliśmy, bo tu mają być fajne widoki ogólnie na góry i właśnie w statuetki inne pierdoły Buddy. No ale luz, nie wiem ile tu jechaliśmy, z 2 godziny chyba. Kurna, landslidy, drogi rozwalone, budowane mosty i tak dalej. No ale dobra, zanim zaczniemy, to na pewno trzeba zjeść lunch, bo to już jest dobra pora na to. Klasyk, nie? Jemy i jeszcze jemy, bo to jest dobrze. No to weszliśmy, cena za 2 osoby 400, 200 za obcokrajowca, 8 dyszek płacą miejscowi tutaj, dla ciekawości. No i zjedliśmy, już was nie męczymy z tym jedzeniem, bo jedliśmy to samo, nie? Momo i ryż, kurna, herbatka i tak dalej. I kurna, ceny dwukrotnie wyższe tu są niż kurna w Gangtoku, nie? Wiadomo, nie? Turyści, setki turystów tutaj, nie?
Ale zobaczymy ten park, bo jest usytuowany rewelacyjnie, górki dookoła i tak dalej. Więc pochodzimy sobie tutaj pewnie z godzinkę, z półtorej może. Klasycznie, nie? Mamy chmury. Tam właśnie po lewej stronie trochę od tego, o jak te drzewo tutaj jest wyżej. Nie te po lewej, tylko te tutaj przed nami. To tam powinien być widoczny szczyt Kanczendzongi. Przynajmniej tak widziałem na zdjęciach. No ale nie ma. Cały czas chmurki się pojawiają, gdziekolwiek nie jesteś. Takie życie, co? Ale ładnie tu jest, przyjemnie. Tak przypomina Tajlandię tutaj bardzo. Tak mi się wydaje, ładnie, fajnie, że tak powiem. I Budda. No, taka Tajlandia, nie? Tak troszeczkę. No dobra, weszliśmy tam do tego środka bez szału. Jak wszędzie historia Buddy na malowidłach na ścianie. Typowo. Jedyne co tutaj w świątyniach buddyjskich nie można nagrywać w środku ani robić zdjęć, nie? W ogóle odmiennie niż w Tajlandii. Ale to jest typowa atrakcja turystyczna, taki tourist trap powiedzmy, nie? No dobra, jakby nie było, to jesteśmy teraz na plantacji herbaty tutaj. Rozciąga się na całej górze, tam jeszcze też. Chwilkę tutaj połazimy, popatrzymy jak to wygląda. Jakąś pewnie spróbujemy, jakby nie było. Zobaczysz jakie tutaj koniki sobie stoją. Jeden tutaj i tam jeszcze był jeden, tam jest następny. Spoko. Jest i tutaj ogarniemy sobie herbatkę. I takie coś jeszcze. Miejscowy przysmak. Niech będzie. Zobaczymy jak to smakuje. Jest. Jest ten miejscowe roti tutaj takie. Widzę, że na ciepło to zrobili. 2 herbatki. No to sprawdźmy to, jak to wchodzi. Powiem wam tak. Jest to chyba troszkę smażone, nie? Dupy nie urywa akurat to, ale może być. Da się to zjeść. Entret Panda. Trzyma coś tutaj. Dobra, mamy I love Temi. Idziemy połazić sobie po tej plantacji. Też można, jak widać, z tym właśnie koniem sobie pojeździć. 30 za wejście, a ten chlebek, czy powiedzmy precelek i 2 herbatki 80 kosztowały. Pięknie. Miejscóweczka fajna, z widokiem. Też tam było napisane, że można Kanczendzongę stąd widzieć. Kanczendzongę. Ale no, na pewno się nie zobaczy, bo jest troszkę mgliście. Chociaż pogoda jest ładna dzisiaj, trzeba powiedzieć. Dzisiaj jest rewelacyjnie fajnie. Ciepło w miarę, no teraz już chłodniej się robi, jest po południu. Ale jest dobrze. I tu właśnie też widzę, jest sporo straganów i tam jeszcze chyba sklepik firmowy, bo widziałem, że można kupić herbaty. This one is a new, so we can pick this one. Like that, huh? Oh, there you go. Yeah! Made it! Okay. Now we know. Look at that. Ah, I like that. That's even easy. Tam niby jest ta Kanczendzonga gdzieś z tyłu, ale klasycznie jej nie widać. Jednak widok też jest zajebisty. Proszę bardzo. Plantacja wielka. To jest z tej strony, tam się ciągnie hen. Tutaj trochę, tu chyba jest fabryka i tam na górę. No, miejscóweczka fajna jest, fajna. O, tam panie co zbierają tą herbatę. Proszę, tu jest fabryka tej herbaty.
Tutaj całe zbiory idą w tych koszach tam. Bo właśnie takie niosą. Tutaj. Dobra, tutaj się skończył dzień pracy, już jest po 4:30. Weszliśmy do środka tam, to oczywiście też z nagrywaniem tak sobie jest, ale nic się nie dzieje, więc zawijamy się stąd już, nie? Dobra, kończymy dzień dzisiaj na drineczkach. Jesteśmy w Irish pubie, jakby nie było. Elegancko, Guinnessika nie ma, ale jest dobrze. Jeszcze w ogóle mamy zamieszanie kurna z pozwoleniami, nie? Ale to powiem, wyjaśnię w następnym odcinku pewnie albo później, nie? Bo teraz śmieszne rzeczy są tutaj, śmieszne. No ale niech będzie. Zjedźmy chips.